ale jak się stało na poziomie procesu wytwórczego w firmie CrowdStrike, że takie coś w ogóle było możliwe. Czy Falcon Sensor nie był fazowany? Czyli Microsoft chciał wprowadzić rozwiązanie, które nie dopuściło do tego, co mieliśmy w zeszły piątek, ale tym blokerem okazała się Unia Europejska. Bezpośrednią przyczyną tego, że system zaczął się wywracać, był... Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bezpieczny Kod Podcast. Jestem ja, Krzysztof Korazej, jest Andrzej. Andrzej, witam Andrzej. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dwa tematy, więc schodzimy znowu z objętości po to, żebyście zachowali więcej czasu w wakacje, ale za to jakie tematy? Pewnie wszyscy słyszeliście o aferze z CrowdStrike'iem. Drugi troszeczkę mniej popularny, ale równie ciekawy, bo mógłby doprowadzić do podobnej sytuacji jak z CrowdStrike'iem. Andrzej, powiedz, co robiłeś tydzień temu w piątek rano? Dobre pytanie. Akurat odpoczywałem. Miałem, nie nazwałbym tego urlopem, ale miałem chwilę przerwy spowodowanej osobistymi sprawami, ale w piątek rano, jeśli mówimy konkretnie o poranku i o piątku, to biegłem życiówkę 5 kilometrów, udało się, 20 tam chyba 5 albo 6 minut. Jak ktoś mnie followuje na Strawie, może popatrzeć. Ja wiem, że to nie jest jakiś exceptionally good time, ale dla mnie, ja zacząłem dopiero niedawno biegać i dalej tego nie do końca lubię, to jest znaczna poprawa. Więc akurat biegłem piątkę i zrobiłem PR, a o innych rzeczach dowiedziałem się już po fakcie. Czyli jak słyszycie, Andrzej nie był za to odpowiedzialny, bo szukają winnego. Internet szuka winnych, Andrzej ma alibi. Ja dowiedziałem się od mojej żony o tej całej akcji, bo powiedziała, że po prostu coś nie działa jej w pracy. Więc tak to było do mnie. Tak to było u mnie. No dobrze, Andrzej, to wskakujemy. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o CrowdStrike'a, to zlidujesz ten temat, bo przygotowałeś się z tego, co słyszałem, więc możesz powoli rozpocząć ten roast albo obronę. Tak, właśnie. Tutaj będzie trochę roastu, trochę obrony, bo jak zwykle mam, nazwijmy to, zawsze staram się stawiać w opozycji do tego, co ktoś mówi, po to, żeby po prostu znaleźć drogę i ewentualne usprawiedliwienie i końcem końców dojść do jakiejś prawdy i do jakiegoś rozwiązania. I zarówno z jednej i z drugiej strony można znaleźć takie, nazwijmy to, argumenty obronne, a te argumenty obronne pomagają nam, tak jak powiedziałem wcześniej, dochodzić do, nazwijmy to, korzenia rzeczy, tak się ładnie mówi w filozofii, po angielsku po prostu root cause i jesteśmy w stanie poprawiać różnego rodzaju procesy, czy to w organizacjach, czy w naszym własnym życiu. I tak było też tutaj, dlatego że sprawa z CrowdStrike'iem, a konkretnie z sensorem Falcon jest wielowymiarowa. Oczywiście dla użytkownika końcowego ona jest jednowymiarowa, po prostu system się nie uruchamia, a jak się nie uruchamia system, nie uruchamia się komputer, no to nie mogę z niego skorzystać. A dla odbiorców końcowych tych systemów, czyli przykładowo klientów różnych instytucji, no oni nie mogą często gęsto realizować swoich procesów zakupowych, no bo nie jestem w stanie kupić albo zrealizować tego zakupu. Więc oczywiście dla odbiorcy czy dla pracownika sprawa jest jednowymiarowa, ale dla nas ludzi w IT i nie tylko bezpieczników, ale mówię tutaj ogólnie o ludziach, którzy są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie systemów IT, no sprawa ma tutaj więcej wymiarów niż jeden. Ale tutaj trochę się rozbiegłem i zacznijmy od tego, co w ogóle się wydarzyło. Tak jak powiedziałeś, Krzysiek, mam tutaj, trochę się przygotowałem na tyle, że musiałem sobie pospisywać notatki, bo tutaj jest takie, jest sporo do opowiedzenia. Natomiast jeśli wystartujemy od początku, to czym jest Falcon Sensor? Czym jest Falcon Sensor z firmy CrowdStrike? Falcon Sensor to jest system klasy EDR. EDR, czyli Endpoint Detection and Recovery. I takie systemy umożliwiają monitorowanie końcówek. Przez końcówki mam na myśli
komputery używane przez użytkowników w dużych sieciach korporacyjnych, czyli nie serwery, ale przykładowo laptopa, którego dostajemy od organizacji, to jest taka końcówka. No i w jaki sposób IT, ale też bezpieczeństwo musi obserwować, co się na tych komputerach, co się na tych maszynach dzieje, po to oczywiście, żeby je bronić. No i żeby obserwować to, co się dzieje na takiej maszynie, no to systemy klasy EDR, to całe oprogramowanie, w tym właśnie Falcon Sensor, ale nie tylko Falcon Sensor. Inni vendorzy, oprogramowanie innych vendorów oczywiście musi robić to samo, a mam tu na myśli, że musi działać w kontekście jądra systemu, czyli tak zwanym kernel mode, a nie user mode. I to jest bardzo ważne, dlatego że jeśli mamy aplikację, tutaj konkretnie jest to sterownik, i sterowniki zwyczajowo działają w trybie jądra, muszą tak działać, bo muszą mieć dostęp do pewnej warstwy sprzętowej, do której zwykła aplikacja nie ma dostępu, bo właśnie system operacyjny jej zabrania. No ale właśnie biorąc pod uwagę, że takie aplikacje działają na poziomie jądra systemu, to jakikolwiek błąd programistyczny, który się wydarzy na tym poziomie, często gęsto prowadzi do wywrócenia całego systemu operacyjnego. System operacyjny nie jest w stanie sobie poradzić z błędem na tym poziomie. Co innego oczywiście następuje, jeśli mamy aplikację w trybie użytkownika, user mode, czyli Ring 3. Przykładowo przeglądarka. Jeśli przeglądarka nam się wywali, to oczywiście nie jesteśmy zadowoleni, bo możemy stracić nawet zakładki, ale sam system operacyjny się tym za bardzo nie przejmie. System operacyjny dalej będzie działał. Ale jeśli mamy właśnie kawałek oprogramowania, które siedzi trochę niżej, siedzi na poziomie systemu operacyjnego, no to każdy błąd często gęsto właśnie prowadzi do wywrotki całego systemu operacyjnego i właśnie takie coś tutaj miało miejsce. Chociaż nie do końca. Czyli podsumowując, Andrzej, żeby to dla naszych słuchaczy było jasne, bo wiem, że też w rozmowie z osobami, które usłyszały o tym incydencie, nie było do końca zrozumiałe, dlaczego nie wywróciła się po prostu tylko aplikacja, a wywrócił się cały system. Dlaczego wyświetlił się ten niebieski ekran śmierci? Chodzi o tryb, w jakim działa sensor od Falcona. Dokładnie. I to nie jest tutaj coś, co jest natywne tylko dla sensora od Falcona. Generalnie tego typu oprogramowanie od każdego vendora będzie musiało działać w trybie jądra i jakikolwiek błąd u wszystkich tych vendorów najprawdopodobniej w większości przypadków prowadziłby do tego samego, czyli do niebieskiego ekranu śmierci, blue screen of death. Okay. I dokładnie dlatego tak się działo, bo aplikacja działa na poziomie systemu operacyjnego. Ale tutaj jest jeszcze jeden dość ważny szczegół, bo jeśli byłoby tylko tak, że ten sterownik działałby na poziomie systemu operacyjnego, no to technicznie moglibyśmy zrestartować komputer i dopóki ten sterownik by się nie załadował, no to nie byłoby problemu i moglibyśmy nawet próbować go wyłączyć. W taki bardzo manualny sposób, ale szybko próbując ubić ten proces. Taki, nazwijmy to, race condition. Natomiast tutaj było to nie do końca wykonalne, dlatego że tego typu oprogramowanie, EDR, antywirusy, one korzystają z czegoś takiego jak Early Launch Anti-Malware. I one muszą się ładować, te kawałki oprogramowania muszą się ładować jeszcze przed załadowaniem wszystkich innych sterowników. Oczywiście poza tymi Microsoftowymi. Ale jeśli mamy jakiekolwiek inne sterowniki, które się ładują, przykładowo wgraliśmy sobie sterownik do karty muzycznej, nie wiem, czy w chwili obecnej się takie coś robi, ale kiedyś się robiło, to taki sterownik wystartowałby później. Natomiast ten kawałek odpowiedzialny za bezpieczeństwo wystartowałby zaraz po tych wszystkich sterownikach od samego Microsoftu. Czyli najpierw zbutowałby się Microsoft i te kawałki Microsoftowe, następnie uruchomiłby się ten kawałek odpowiedzialny za bezpieczeństwo, w tym przypadku Falcon Sensor, a dopiero potem załadowałyby się inne sterowniki. No oczywiście pewnie widzisz dlaczego, no bo jeśli mielibyśmy przypadek, w którym na komputerze mielibyśmy rootkita, który też najczęściej jest to sterownik, no to musimy go w jakiś sposób zauważyć. A jeśli musimy go zauważyć, no to musimy mieć jakiś sposób, żeby to, co obserwuję, wystartowało przed
załadowaniem tego rootkita. Oczywiście mocno upraszczam, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rootkit był tak zaawansowany i eksploitował jakieś podatności, że nie dałoby się go zauważyć. Takim może dość głośnym przypadkiem był Stuxnet. I nie chodzi mi tutaj konkretnie o sam rootkit, ale o poziom zaawansowania, czyli nie jest tak, że nie dałoby się tego zrobić, ale to jest gra prawdopodobieństwa. I jeśli Falcon Sensor korzysta z tego mechanizmu Early Launch Anti-Malware, no to z dużym prawdopodobieństwem wykryje jakiekolwiek zagrożenia, które załadują się później i o to chodzi. Bo w bezpieczeństwie nigdy nie jesteśmy w 100% bezpieczni, możemy tylko dążyć do tego, żeby być w większości przypadków bezpiecznymi. Ale ten kluczowy fakt, że ten sensor ładował się w trakcie bootowania, doprowadził do tego, że po zrestartowaniu niejako komputer wpadał w taką pętlę śmierci, bo próbował się zrestartować, próbował się zbootować po restarcie, ładował Falcon Sensor, w Falcon Sensorze następował błąd i następnie system znowu się restartował, bo miał blue screen of death. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Z tego, co słyszałem i czytałem na Twitterach czy na Reddicie, można próbować ingerować w ten proces budowania, można nawet próbować restartować po kilkanaście razy z nadzieją, że Falcon Sensor pobierze nową aktualizację, już niebłędny plik po aktualizacji tej feralnej, ale już z poprawkami od CrowdStrike'a i system się w końcu uruchomi. Ale to jest taka trochę gra szczęścia, trochę prawdopodobieństwa. Może nam się udać za 15 razem, a może będziemy musieli restartować 50 razy. No i teraz pytanie, czy się nam chce restartować ten komputer 50 czy jeszcze więcej ile razy, ale ponoć można do tego, ponoć ludziom się udawał się taki sposób wyprowadzenia tego problemu. I teraz, Krzysiek, czy na chwilę obecną masz jakiś komentarz albo pytania? Bo to takie duże pytanie, które mi się od razu w głowie zapaliło, w ogóle jak pierwszy raz usłyszałem o tej sprawie, bo na razie to jest tylko wstęp, dlaczego ten błąd mógł się wydarzyć. Ale pierwsze moje pytanie, które wpadło mi do głowy, to ale jak to się stało? Ale nie jak to się stało na poziomie systemu czy końcówki, tylko to akurat wiem, ale jak się stało na poziomie procesu wytwórczego w firmie CrowdStrike, że takie coś w ogóle było możliwe. Dokładnie tak, bo to jest pytanie, które rodzi się chyba każdemu. W jaki sposób w firmie pokroju CrowdStrike'a nie zostało to zauważone w procesie testowania, w procesie QA, w procesie ciągłej integracji, gdzie to nie jest błąd, który występował w bardzo specyficznych warunkach, na bardzo specyficznych maszynach, tylko występował dla całej rodziny systemów po prostu Windowsowych, więc to nie jest tak, że to mogło przejść niezauważone, bo to był jakiś edge case, który spowodował, że na jednym z światowych lotnisk po prostu przestały działać maszyny, które pracują pod danym systemem operacyjnym. Dokładnie tak. Dokładnie to mi się urodziło od razu, patrząc na tą sprawę, takie pytanie. No i mam swoją jakąś, od razu sobie wyrobiłem jakąś hipotezę, która potem przynajmniej przez to, co twierdzi CrowdStrike w swoim Incident Response raporcie, Krzysiek, masz go pod ręką, to możesz tam zaraz zjechać do początku, tam jest wstęp i opisuje najpierw sam kawałek Falcon Sensora jako programowanie, a potem opisuje system templatek. I ja miałem dość podobną hipotezę, że raczej to nie było przez sam kawałek oprogramowania, bo to, nie ma opcji, żeby CrowdStrike nie miał procesu QA. Musi mieć proces QA dla oprogramowania, czyli coś innego musiało się wydarzyć. Po tym całym opisie od CrowdStrike'a, ta hipoteza raz, że się umocniła, a dwa, gdzieś tam rozjaśniła, czemu tak wyszło. I nie wiem, czy widziałeś albo doszedłeś do tego, bo na przykład mogłeś czytać, ale czy doszedłeś do tego, co tam końcem końców poszło nie tak, czy nie?
Szczerze powiedziawszy, w tym całym szumie informacji już na samym końcu, w ostatnimi dniach, czytałem tylko nagłówki, także nie doszedłem. Okej, to ja przeczytałem więcej różnych zasobów, no bo to pytanie, ale jak to się stało właśnie w procesie wytwórczym, no jest dla mnie dość ważne, bo tak naprawdę tylko w ten sposób, analizując, co poszło nie tak, można potem w przyszłości poprawić proces tak, żeby było ok. I w tym konkretnym przypadku okazuje się, przynajmniej według tych informacji, które są dostępne oficjalnie w internecie, okazuje się, że problem nie był, no może i był, zależy jak na to popatrzeć, ale problem nie był w samym kodzie Falcon Sensora. A przynajmniej to nie była bezpośrednia przyczyna tego, że po tej konkretnej aktualizacji system się zaczął wywracać i nie potrafił wstać na nogi. Bezpośrednią przyczyną tego, że system zaczął się wywracać, był plik z sygnaturami, templatka, natomiast to nie był kod, to był plik, który Falcon Sensor czyta. I na podstawie tego pliku wykonuje jakieś akcje. Po prostu baza wirusów została zaktualizowana, tak w dużym uproszczeniu. Tak. Mówiąc w dużym uproszczeniu, plik z sygnaturami, bodajże oni to nazywają jako channel update, czy coś w ten deseń. Tak, to mi się obiło faktycznie o uszy. I co więcej, obiło mi się o uszy w jednym wątku na Reddicie, gdzie jest to pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, skoro przecież Falcon Sensor CrowdStrike udostępnia w ogóle politykę tego, w jaki sposób możesz podchodzić do update'ów i zawsze możesz być -1 albo -2 za najnowszą wersją. No i właśnie to, co mówisz, Andrzej, problem nie leżał w samym sensorze, problem leżał w tych update'ach i tego się nie dało ustawić, bo to jest zaciągane kilkanaście razy w ciągu dnia. Dokładnie tak. A czemu jest zaciągane kilkanaście razy w ciągu dnia? Dlatego, że architektura tego rozwiązania działa w ten sposób, że jeśli chcemy bronić te końcówki i to wychodzi z samego EDR-a, to musimy być w stanie reagować bardzo szybko, bo zagrożenia w sieci są dynamiczne, można powiedzieć. Sprawa wygląda dynamicznie. Więc musimy mieć jakiś sposób na bardzo szybką aktualizację tej bazy zagrożeń, żeby ten EDR był skuteczny, żebyśmy po prostu byli skuteczni. I tam nie ma za bardzo czasu na to, żeby pozwalać administratorom na mówienie, dobra, to ja nie chcę najnowszej wersji, to ja na przykład chcę być N-1 albo N-3. Bo my tutaj znowu nie mówimy o oprogramowaniu Falcon Sensor. Mówimy o templatce, znowu w cudzysłowie bazie wirusów, bazie zagrożeń, z której Falcon Sensor korzysta. I ta baza, to jest aktualizowane po kilka razy na dzień. I to jest tak naprawdę tutaj cały kruczek problemu, bo to oczywiście znowu zależy jak na to popatrzymy. Jeśli popatrzę takim programistycznym okiem, to problemem było jednak to, że Falcon Sensor czytając niepoprawny plik, czyli przyjmując dane na wejściu, się wywracał. Tam z call stacków, ze stack trace'ów, z tego co widziałem, to wyglądało jak null pointer dereference, czyli po prostu odniesienie się do jakiegoś kawałka w pamięci, który nie istnieje. A można było to zobaczyć, dlatego że mieliśmy 0x00000 i tam 9c, no i ten 9c to wyglądał po prostu jak offset w tablicy, co myślę, że każdy programista C++ będzie kojarzył. Tutaj miałeś pytanie? No właśnie, bo ja chyba wiem nawet, o którym tweetie mówisz. Był tweet, który tłumaczył właśnie z tym null pointerem, ale on został zdementowany. Jakoby wcale to nie było przyczyną tego. Społeczność tam wyjaśniła. Tak, on próbowała wyjaśnić. On został zdementowany, dlatego że CrowdStrike końcem końców w swoim technicznym raporcie udostępnił, że nie, to nie chodziło o plik, to chodziło o pipy i dlatego się wywróciło. Natomiast na koniec dnia, czy ja będę czytał plik, czy ja będę czytał pipe, czy ja będę czytał cokolwiek, na pewno możemy się zgodzić z tym, że na koniec dnia, a to widać na stack trace'ie,
był nieodpowiednia dereferencja pamięci, która po prostu nie istniała. I to spowodowało wywrócenie aplikacji. A skoro ta dereferencja nastąpiła po aktualizacji plików, który posiada sygnatury zagrożeń i który był czytany przez Falcon Sensora, no to możemy mniemać z dużym prawdopodobieństwem, że po prostu aplikacja robiła pewne założenia czytając ten plik i końcem końców te założenia nie były spełnione, czyli błąd, który bardzo często występuje w aplikacjach C++, gdzie mamy problem związany z memory corruption. Więc możemy to ująć szerzej i po prostu powiedzieć, że to był memory corruption, a nie konkretnie null pointer dereference i nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, co było na koniec, co było tam w samym kodzie. I pewnie tego tutaj nie poznamy, ale to, co ma znaczenie, to to, że po update'cie tej templatki aplikacja zaczęła czytać ten plik i najwidoczniej plik posiadał złe dane, przez co których aplikacja nie potrafiła obsłużyć i przez co się wywracała. Gdyby aplikacja była napisana w bezpieczny sposób, to potrafiłaby obsłużyć jakiekolwiek wejście. W zasadzie to jest definicja bezpieczeństwa. Jeśli aplikacja przyjmuje dane wejściowe, to jest bezpieczna, jeśli potrafi zinterpretować dowolne dane wejściowe. Oczywiście to jest w takiej teorii, bo w praktyce bardzo trudno jest przyjmować dowolne dane wejściowe i być bezpiecznym, chyba że nie zależy nam na użyteczności aplikacji, no to wtedy jest bezpiecznie, ale znowu aplikacja nie będzie robić nic ciekawego. Więc tutaj ten fakt jest dość ważny, że to nie chodzi o to, że aktualizacja Falcon Sensora poszła, bo ona wcale nie poszła. Poszła aktualizacja sygnatury, a następnie Falcon Sensor posiadający już ten bug, czyli zauważmy to, że akurat to się zmaterializowało, to ryzyko zmaterializowało się w piątek w zeszłym tygodniu, ale to ryzyko i tak zmaterializowałoby się prędzej czy później. Z dużym prawdopodobieństwem. Czemu? Dlatego, że ten błąd po prostu był w Falcon Sensorze. Był pewien stan aplikacji, który był osiągalny przez pewne wejście, przez konkretny plik wejściowy, który nieważne czy w zeszły piątek, czy dzisiaj, czy za 2 miesiące, jeśli taki plik wejściowy by się pojawił, to aplikacja osiągnęłaby ten stan i nie potrafiłaby z niego wyjść i przez to skraszowałaby cały system. Więc z jednej strony można popatrzeć na to, że ten błąd był konkretnie w Falcon Sensorze, bo to on nie potrafił obsłużyć tego pliku, ale z drugiej strony, czyli to jest pośredni problem, ale bezpośrednio to, co spowodowało konkretnie te crashe w zeszły piątek, to nie był sam Falcon Sensor, ale była aktualizacja, znowu w cudzysłowach, bazy wirusów, pozdro dla kumatych, która spowodowała wystąpienie tego błędu, materializację tego błędu, który mógł w tym oprogramowaniu być dużo dłużej. On tam mógł siedzieć lata, a po prostu zmaterializował się teraz, bo teraz wyszła taka, a nie inna templatka, która miała takie, a nie inne pole, które po zinterpretowaniu przez aplikację spowodowało wywrócenie się aplikacji. Widzę, że masz pytanie. Tak, mam pytanie, Andrzej. To powiedz w takim razie dla takiego niskopoziomowego laika, jakim ja jestem, gdzie rozumiem bardziej wysokopoziomowe koncepty niż faktycznie cokolwiek w tym robiłem. Czy Falcon Sensor nie był fazowany? To jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie, bo... No wiesz, bo jeżeli mówisz, przyjmuje input w postaci bazy tego pliku, który zawiera znane zagrożenia, sygnatury, tak, jest ładowany do sensora, no to tak aż mi się ciśnie na język, żeby powiedzieć o fuzzingu. Masz rację. Nie wiem, ale się domyślam. Zakładam, że nie był fazowany, dlatego że tego typu błędy wychodzą dość szybko podczas fazowania i jak najbardziej da się fazować aplikacje, nieważne czy one są w user mode, czy one są w kernel mode, da się to robić. I jeśli mamy tak prosty schemat aplikacji, że aplikacja po prostu szczytuje jakiś plik, to najprostsze wydanie fuzzingu, czyli niejako analizy dynamicznej, pozwala na znajdowanie takich błędów, no bo po prostu bierzemy wejście, mutujemy je w jakiś sposób, czyli na przykład
losowo podmieniamy 256 bajtów w danym pliku, a potem próbujemy go szczytać przez Falcon Sensora i obserwujemy Falcon Sensora pod debuggerem. Jeśli wystąpi jakiś problem, to zapisujemy sobie taki crash, a jeśli nie wystąpi, to przechodzimy do kolejnego i do kolejnej iteracji w takiej pętli. Czyli tak naprawdę bardzo prosta pętla, podobna do web aplikacji, gdzie wysyłamy dane do web aplikacji i obserwujemy, czy dostaliśmy 500 czy nie. Jeśli dostaliśmy, to zapisujemy, jeśli nie, to przechodzimy do kolejnego case'u, więc logicznie bardzo podobne case'y. I wracając do odpowiedzi, nie wiem, ale się domyślam, czy był fazowany, no najprawdopodobniej nie, bo takie coś wyszłoby dość szybko podczas fazingu, ale tutaj na obronę CrowdStrike'a powiem, że po pierwsze nie byłoby to łatwe do implementacji na poziomie kernela, da się, ale byłoby to trudniejsze, to raz. Chociaż można byłoby cały ten mechanizm parsowania wyciągnąć z tego kawałka kernelowego i po prostu fasować w user mode. Dokładnie. Jak najbardziej dałoby się to zrobić. Nawet można byłoby wyciągnąć mieć osobną bibliotekę odpowiedzialną za parsowanie i w Falconie dołączać ją pod kernel mode, a podczas fazowania dołączać tą samą bibliotekę, ale w user mode, żeby nam łatwiej było fazować. Czyli dałoby się to zrobić, ale zakładam, że nie było to zrobione, bo gdyby było to zrobione, to na pewno coś takiego zostałoby dość szybko wyłapane. Tym bardziej, że w chwili obecnej istnieją całe kawałki oprogramowania, które mocno ułatwiają phasing od dużych firm, między innymi takie jak Google, i te firmy fazują i swoje oprogramowanie, i oprogramowanie open source naprawdę w dużej skali, i phasing jest skuteczną praktyką do eliminacji bugów i oczywiście bugów, które mają implikacje związane z bezpieczeństwem, czyli podatności. Więc tak, sądzę, że nie było tutaj phasingu, ale jeszcze wrócę do tego, czemu nie do końca można wieszać psy, znaczy można wszystko, ale co działa na usprawiedliwienie CrowdStrike'a, przynajmniej jeśli mówimy o tym procesie wytwórczym. Na pewno na usprawiedliwienie CrowdStrike'a działa to, że faktycznie inny będzie mieć proces QA dla kawałka oprogramowania, Falcon Sensor, a inny będzie mieć proces QA dla templatki, która jest tylko zasileniem intelligence feed dla naszego kodu. No bo w jednym przypadku obcujemy z kodem, więc mamy pewne procesy i tam być może phasing jest nawet w jakimś uproszczeniu, nie wiem. Natomiast w tym drugim procesie nie będzie żadnego phasingu. Zresztą w ogóle myślę, że jest bardzo lekki i tam za bardzo nic nie będzie, tylko po prostu jeśli templatka się zgadza, to puszujemy ją do klientów i tyle. Z tego, co czytałem w tym raporcie z CrowdStrike'a, nie jest to do końca w ten sposób robione, że puszujemy YOLOsec, push do wszystkich klientów i spadamy na obiad, chłopaki. Push z forsem, piątek i idź na wakacje. Dokładnie. Nie do końca tak to jest. Więc oni tam mają early adopters etc. Natomiast najwidoczniej takie coś w tym całym procesie się nie spisało i jestem pewien, że CrowdStrike poprawi swoje procesy wewnętrzne, bo to chodzi o proces. Natomiast to, co ja też chciałbym tutaj uwypuklić, to nie jest tak, że tutaj CrowdStrike jest tutaj tym bad guy, tym złą stroną. Oczywiście fajnie by było, gdyby oprogramowanie nie posiadało błędów, ale każda aplikacja, każdy kawałek softu posiada błędy. I jeśli działamy na tym poziomie, czyli poziomie kernel mode, na poziomie jądra systemu operacyjnego, a musimy tutaj działać, to te błędy po prostu będą się zdarzać i powinniśmy się do tego niejako jako organizacja przygotować i mieć to w naszej analizie ryzyka. Nie możemy sobie założyć, że takie coś się nie wydarzy. Oczywiście, że się wydarzy. Tu się wydarzyło raz i w analizie ryzyka powinniśmy mieć, że takie coś może się wydarzyć. Oczywiście prawdopodobieństwo nie jest duże i jak tutaj widać, to się nie dzieje co tydzień, to się nie dzieje co miesiąc, to się nie dzieje co rok. To się dzieje rzadko, ale się dzieje i jak najbardziej ma prawo wystąpić, więc też ja tutaj nie jestem po takiej stronie, że należy teraz wieszać psy
na CrowdStrike'u, bo to mogło się wydarzyć każdemu no, a akurat wydarzyło się CrowdStrike'owi. To wiesz co, Andrzej, aż mi się przypomina historia kiedy spłonęła część infrastruktury OVH i ludzie na Twitterze jeszcze wtedy, czy już wtedy na Exie, nie pamiętam, pisali, co mam zrobić, a OVH odpisywało, proszę uruchomić swoje procedury związane z disaster recovery. No właśnie to mieliśmy teraz przykład również i w piątek, że no, świat pokazał, że nie jest gotowy na tego typu incydenty i czytałem też jeden fajny tweet, w którym już nie pamiętam kto, mniejsza z tym, ale stwierdził, wszyscy rozmawiają o resilience, o budowaniu odporności, a tak naprawdę wszyscy pokazali, że nie są resilience. Dokładnie tak. Jest dużo rozmów o bezpieczeństwie, o resiliency. Ja powiem więcej, są nawet o anti-fragility, co jest czymś innym niż being resilient. A jak potem dzieje się coś takiego, to okazuje się, że no, nie do końca są resilient, bo nie działa. I w dużej części no naprawdę spowodowało to przełączenie na zupełnie inne procesy biznesowe. Przykładowo, jak popatrzymy na kogo problem dotknął, no to dotknął duże instytucje finansowe czy ubezpieczeniowe. Znaczy generalnie i tak dotknął większych graczy, większe organizacje. Czemu? No bo CrowdStrike nie jest rozwiązaniem, które kupuje sobie ktoś do małej firmy. To jest poważny biznes. Oni tam się nawet w jakieś takie małe zamówienia to by nie bawili, bo dla nich większym kosztem byłoby przeprocesowanie twojego zakupu niż to, co na tym zarobią, więc oni sprzedają do dużych podmiotów. I przykładowo u nas w Polsce no, słyszeliśmy, że dotknęło to lotniska Chopina, czy podotykało to kilku banków, czyli typowych miejsc, gdzie no, można byłoby oczekiwać, że Falcon Sensor będzie, albo będzie coś podobnego do Falcon Sensora. No i tutaj konkretnie był Falcon Sensor, więc ryzyko się zmaterializowało. Natomiast jest jeszcze kilka wątków, które chciałbym poruszyć. Jeden z nich, na szybko, to wątek macOSa i innych systemów operacyjnych. Ten wątek chcę poruszyć dlatego, że widziałem kilka komentarzy, w zasadzie nawet nie kilka, bardzo dużo komentarzy i w polskim internecie, i w zagranicznym internecie stawiających tezę, że macOSa by to nie dotknęło, albo Linuxa by to nie dotknęło. Oczywiście, że może to dotknąć i macOSa, i Linuxa, i w zasadzie każdego systemu operacyjnego. Jeśli mówimy o kawałku oprogramowania, które działa na poziomie systemu jądra, to jakikolwiek błąd w tym kawałku oprogramowania spowoduje wywrotkę systemu w większości przypadków. I oczywiście macOS ma pewne rozwiązanie, które stara się przed tym ratować, nie pozwala od tak ładować rozszerzeń jądra do jądra, bodajże od tej wersji albo jeszcze poprzedniej, czyli wyłączyli taką możliwość, ale to nie jest tak, że nie da się jej włączyć. Jak najbardziej da się ją włączyć i są kawałki oprogramowania, przydatne aplikacje, które jeśli chcemy zainstalować, to musimy wyłączyć ten System Protection po to, żeby zainstalować sterownik. I wtedy jak najbardziej mamy sterowniki w jądrze obce i one mogą spowodować tego typu problem. Więc jak najbardziej może problem dotknąć macOSa, po prostu w mniejszej ilości przypadków. Linuxa też, do Linuxa zaraz wrócę, natomiast o macOSie dodam jeszcze jedną rzecz. Bo gęsto, albo inaczej, ta analogia macOSa, Windowsa wychodzi stąd, że jak ktoś używa macOSa, to no, bo macOS jest bezpieczniejszy. Z jednej strony tak, z drugiej nie. iOS na pewno jest bezpieczniejszy, to być może jest najbezpieczniejszy system operacyjny, jaki istnieje, ale też jest dość zamknięty. Natomiast czy macOS jest bezpieczniejszy niż Windows? Nie. Windows przez ostatnich 20 lat naprawdę pod kątem bezpieczeństwa jest topowym systemem operacyjnym, a jeśli mówimy o desktopy, to jest najbezpieczniejszy. Ma tyle mechanizmów, które pozwalają na walkę z oprogramowaniem złośliwym, z exploitami, że żaden system operacyjny, oprócz może iOS-a, nie posiada i Androida na chwilę obecną nie posiada tego typu mechanizmów. Natomiast Windows jest też najszerzej używanym systemem operacyjnym na świecie. Więc to nie jest tak, że macOS jest bezpieczny,
tylko po prostu nikt nie atakuje macOS-a, bo cyberprzestępczość to jest biznes, na którym się robi pieniądze. I nikomu się nie opłaca atakować 5 czy tam 2% użytkowników komputerów, bo lepiej zaatakować te 95%, która leci na Oczywiście. Czysty Windowsie. pragmatyzm. Dokładnie, atakujących. czysty biznesowy pragmatyzm, gdzie to tak samo, nawet sobie taką analogię na szybko stworzyłem, że to tak jakbyśmy mówili, że moje mieszkanie, mój dom jest bezpieczniejsze niż dom Billa Gatesa. No, jest bezpieczniejsze, dlatego że nikt nie będzie tam, mało osób będzie się próbowało włamać do mojego mieszkania, bo za bardzo nic tam nie mam, tak? No, nawet telewizora nie mam. A do Billa Gatesa, no już będzie więcej osób może się o to pokusić, więc moje mieszkanie nie jest bezpieczniejsze, dlatego że ja mam więcej mechanizmów bezpieczeństwa, tylko dlatego, że jest mniej interesujące. Bo na kartce i na schemacie technicznym to dom Billa Gatesa na pewno jest bezpieczniejszy niż mój. Tylko że po prostu nikt nie będzie, albo mała ilość będzie chciała atakować mój dom, bo po prostu nic tutaj nie mam. I ta analogia jest trafna, bo dokładnie tak samo jest z Windowsem. Windows jest bezpieczniejszy na papierze pod kątem feature'ów związanych z bezpieczeństwem, no ale co z tego, jeśli po prostu jest głównym targetem cyberprzestępców, którzy robią na tym miliardy dolarów rocznie. No to nie ma znaczenia, czy jesteś bezpieczniejszy, bo i tak każdy będzie ciebie chciał atakować. To raz, a dwa oczywiście pewna fragmentacja systemu, ekosystemu całego, gdzie Windows musi obsługiwać miliardy, no może nie miliardy, ale miliony różnych urządzeń, a macOS tak naprawdę jest zamkniętą architekturą i na poziomie OS-a, i na poziomie software'u, i na poziomie hardware'u, więc tak naprawdę mają dużo większą kontrolę nad tym, co może się dziać w systemie, dlatego że mają też dużo większą kontrolę nad urządzeniami, które są na poziomie hardware'u. Więc nie muszą robić dużej ilości założeń, bo oni wiedzą, co będzie w komputerze i wiedzą, że nie będzie nic innego, nie? Więc to raz. Natomiast powiedziałem, że wrócę jeszcze do Linuxa, bo tutaj też, Linux bezpieczniejszy. Chciałbym wypunktować, i tutaj zabawna sprawa, chciałbym wypunktować, że niedawno, bo kilka tygodni temu w Red Hacie był dokładnie, może nie dokładnie ten sam błąd, ale błąd spowodowany dokładnie przez ten sam kawałek oprogramowania, czyli przez Falcon Sensora. Krzysiek, tam podesłałem ci linka, nie wiem, czy go wyświetlasz, ale jest... Red Hata, tak. Dokładnie. Jest od Red Hata wpis w Knowledge Base, że Falcon Sensor crashuje, i że co należy zrobić w takim przypadku. Więc czy sam system tutaj pod kątem, jeśli mówimy o Linuxie, jest bezpieczniejszy? No nie. I to mamy jasno czarno na białym pokazane, że nie jest bezpieczniejszy, jeśli mówimy o oprogramowaniu, które ma dostęp do jądra systemu. Żaden system operacyjny nie będzie bezpieczny. Też bodajże wyszło, że 2 albo 3 miesiące temu podobny przypadek był dla Debiana i dla Rocky Linuxa też, które działały gdzieś tam, będąc zabezpieczone właśnie przez Falcon Sensora, więc... Tylko nikt o tym nie mówił. Bo skala była zupełnie inna, nie? Dokładnie tak. I oczywiście też procesy recovery, rozwiązywania tych problemów są zupełnie inne na poziomie dużych organizacji, bo jeśli zacznie się crashować jakiś serwer, no to kto będzie za to odpowiedzialny? Będzie odpowiedzialny za to administrator, osoba, która zna się na rzeczy, mamy backupy, mamy multum narzędzi, które pozwalają nam na szybkie wyprowadzenie tego problemu. Natomiast tutaj nie mamy. W dużej mierze będzie trzeba robić pewne rzeczy manualnie i dlatego jest to tak głośny i tak duży problem związany właśnie tutaj z Windowsem, a nie dlatego, że to jest natywne dla Windowsa. Raczej chodzi o to, kto używa tego Windowsa, a kto używa Linuxa. I gdzie używa się Linuxa, a gdzie używa się Windowsa. To o to tutaj chodzi, a nie o samą wojnę pomiędzy, który system operacyjny jest lepszy albo bezpieczniejszy. System operacyjny to tylko narzędzie, komputer to tylko narzędzie. Korzystajmy z tych narzędzi, które pozwalają nam na realizowanie naszej pracy, a nie przejmujmy się tak mocno tym, czy to jest Windows, czy to jest Linux, czy to jest macOS, bo na koniec dnia to po prostu nie ma znaczenia. Jeśli pozwala mi zrealizować to, co chcę zrealizować narzędzie, to jest dobre, a jeśli nie,
no to nie jest dobre. To tak jakbym mówił, który młotek jest lepszy. No, jak mam wbić gwoździa, to większość młotków się nada, nie? I tak samo tutaj. Natomiast na zakończenie chciałbym dodać jeszcze jeden komentarz, jeszcze jeden smaczek. Mianowicie tutaj już reasumując całość, pojawiło się wiele głosów związanych właśnie z tym Windowsem, że dlaczego Windows pozwala na takie coś. I tak jak wspomniałem, macOS ma pewne mechanizmy, które domyślnie nie pozwoliłyby działać zewnętrznej apce na poziomie jądra systemu. Musimy wyłączyć ten mechanizm. I teraz okazuje się, że Microsoft też chciał taki mechanizm wprowadzić i to już wprowadzając na rynek system Windows Vista. Więc dla osób, które nie kojarzą, to były lata 2000-2010, a konkretnie, o ile dobrze pamiętam, koło 2007. Szóstego. Tak, 6-7. Więc Microsoft chciał wprowadzić rozwiązanie tego problemu i ten mechanizm się nazywał PatchGuard. Czyli chciał zabronić zewnętrznym vendorom naładowanie sterowników do jądra systemu. Chciał zrobić jakieś rozwiązanie pośrednie, które no, na przykład w macOSie w chwili obecnej jest zaimplementowane. Ale co się stało? Stało się to, że firmy antywirusowe, przodownicy pracy na tamten moment, to był Symantec i McAfee, stwierdzili, że nie, tutaj chcesz nam ukrócić biznes, a my tutaj robimy dobre pieniążki. Poszli się poskarżyć do Komisji Unii Europejskiej. I powiedzieli, że tutaj oni chcą nam zabronić, to jest monopoly i w ogóle utną nam revenue, więc zróbcie coś z tym. No, że Unia Europejska może nie jest skuteczna w innowacji albo w technologii, ale za to jest skuteczna w regulowaniu wszystkiego. Pozdro dla kumatych. No i tutaj też była skuteczna i zabroniła Microsoftowi zrobienie, implementację tego rozwiązania PatchGuard na poziomie systemu operacyjnego i Microsoft po prostu od niego odstąpił. Czyli Microsoft chciał wprowadzić rozwiązanie, które no, nie dopuściłoby do tego, co mieliśmy w zeszły piątek, ale tym blokerem okazała się Unia Europejska, więc znowu nie wieszajmy tak mocno psów na Microsoftie w całym tym case'ie, bo nie on tutaj jest problemem. Microsoft wykonał naprawdę kawał świetnej roboty przez ostatnie 20 lat pod kątem bezpieczeństwa. W zasadzie byli innowatorami. To oni pierwsi implementowali procesy związane z bezpiecznym wytwórstwem oprogramowania, SDL, Secure Development Lifecycle. On powstał w Microsoftie. Różne praktyki, takie jak fuzzing, jak modelowanie zagrożeń, jak analiza statyczna, jak wycinanie niebezpiecznych API na poziomie kompilatora. To wszystko wprowadzał Microsoft. I wprowadzał to w latach 2003, 2004, 2005. To jest 20 lat temu. Więc Microsoft naprawdę zaczął dbać mocno o bezpieczeństwo. Oczywiście nie robi tego z dobroci serca, tylko po to, żeby się z revenue zgadzało i żeby robić pieniądze, ale końcem końców to robi. I gdyby historia potoczyła się trochę inaczej, to może nie doszłoby do tego, do czego doszło w piątek, a to, do czego doszło w piątek, no końcem końców nie wynika bezpośrednio z winy tutaj Microsoftu, no tylko po prostu z vendora i tego, jak rozwiązania klasy EDR działają. Wow, prawie straciłem mikrofon. Reasumując, sytuacja dość duża. Czy jakoś super poważna? No na pewno ludzie w helpdeskach i w supporcie się niezbyt cieszą, bo naprawdę dołożyło im to dużo pracy. Na pewno spowodowało całościowo, globalnie pewne straty finansowe, albo raczej niezrealizowane zyski. Coś stracić, to coś musi być, a potem musi zniknąć. Więc sytuacja niefajna, ale mam nadzieję, że nie tylko CrowdStrike, ale też inni vendorzy tego typu oprogramowania wyciągną wnioski i że materializacja tego typu ryzyka w przyszłości będzie miała jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo niż miało to miejsce, no niestety, ale jeszcze 2 tygodnie temu. Dokładnie tak. Ja chciałem tylko dodać, Andrzej, że gdzieś obiło mi się o uszy, że jeżeli chodzi o ten driver, który ma działać w trybie jądra, to Microsoft udostępnia całą ścieżkę certyfikacyjną. To nie jest tak, że ty możesz sobie po prostu tak robić, tylko musisz przejść jakąś ścieżkę.
Microsoft nadaje ci glejt na to, że możesz tak robić, dlatego potem część ludzi ma jednak też, przynajmniej w ostatnich dniach ma też jakiś taki uraz do Microsoftu, że w jaki sposób wy to testujecie, w jaki sposób wy testujecie tych vendorów, którzy ten glejt, ten patch dostają, że mogą to robić. Rozumiem. Wiesz co, z tego co pamiętam, to oni jakoś super mocno tego nie testują. Nawet kiedyś, to było dawno, dawno temu, chyba rok 2008 albo 2009, znany polski badacz, znana polska badaczka bezpieczeństwa, Joanna Rutkowska, pozdro dla kumatych. Joanna nawet opisywała na blogu, wydaje mi się, że ten blog i ten wpis już nie jest dostępny, bo to było dawno, dawno temu na blogerze, ale opisywała to, w jaki sposób po prostu dostać taką certyfikację. Tam wystarczyło po prostu zapłacić te 150 czy $200 i cyk, i już możesz... I to załatwia sprawę. Okay. Tak, dostajesz od nich certyfikat i możesz podpisywać swoje oprogramowanie ich certyfikatem i oczywiście no już wtedy jest, jest wszystko ok. Oczywiście ten mechanizm pewnie przeszedł jakieś iteracje, więc w chwili obecnej prawdopodobnie wygląda to troszkę inaczej, ale czy dużo inaczej? Nie wiem, choć się domyślam. Okej. Cóż, dobrze, że przyszło nam o tym porozmawiać też kilka dni później, kiedy już powoli świat ochłonął po tej katastrofie. I jeszcze właśnie, bo teraz zobaczyłem, co pojawiło się na ekranie. Tutaj dla wyjaśnienia, jeśli ktoś ogląda na YouTube, a jeśli nie, to zachęcamy i subskrypcja, dzwoneczek, ale jeśli ktoś ogląda na YouTubie, to będzie widział wizualizację lotów w Stanach Zjednoczonych przed całą sytuacją z CrowdStrike'iem i po całej sytuacji z CrowdStrike'iem. No i na tej wizualizacji widać, że ruch powietrzny w US of A zmalał dość znacząco. Więc był ten impact na, nazwijmy to, taką infrastrukturę fizyczną, nawet po prostu krytyczną, bo lotniska to część infrastruktury krytycznej. Był impact w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście poza tym, tak jak wspominałem, w Polsce też były większe lub mniejsze problemy. W Stanach chyba były największe, no ale też chyba dlatego, że po prostu Stany, tam się dużo lata. Tak, u nas nawet minister cyfryzacji wspomniał, że Polska nie została jakoś tak super mocno dotknięta i że będzie dążył do dywersyfikacji źródeł oprogramowania i wspomniał coś o open source, więc o zgrozo nie wiem, co będzie lepsze, biorąc pod uwagę to, co się ostatnio dzieje w świecie open source. Oczywiście nie wieszając psów na oprogramowaniu otwartoźródłowym, ale tam są problemy, które mogą być dużo gorsze niż to, co widzieliśmy w CrowdStrike'u. Ale chwila, bo Krzysiek, to przechodzę robimy taki segway i przechodząc do twojego case'u, okay. No to on dotyczy trochę open source'a i twojego ulubionego tematu. Nie wiem, czy ulubionego, ale tematu, który jest na pewno jednym z twoich koników. Tak, słuchajcie, firma, która zajmuje się pewnymi toolami związanymi z cyberbezpieczeństwem, między innymi JFrog Artifactory i skanerami, które dotykają naszego kodu. Ich dział bezpieczeństwa znalazł Personal Access Token od GitHuba znalazł w obrazie dockerowym, który należał do fundacji Pythona. I ten token, to był ten token z tego rodzaju klasycznych, czyli nie ten nowy token patowy, GitHubowy, który umożliwia ograniczenie pewnych dostępów do pewnych repozytoriów, tylko ten, który po prostu daje dostęp do wszystkich repozytoriów, do których dostęp ma dany użytkownik. Więc nie był to byle jaki token, to był taki troszeczkę God mode, jeżeli chodzi o tokeny w GitHubie. I token został znaleziony w skompilowanym pliku Pythona w folderze PyCache, który omyłkowo w procesie budowania obrazu dockerowego po prostu został dołączony do tegoż obrazu i został dołączony przez osobę, która tak naprawdę jest dosyć światłym programistą, bo jest to jeden z liderów projektu PyPI,
przez pana Darbina. I jak on mówi, ja byłem świadomy tego, że nie powinienem tego tokenu dodawać do mojego kodu. A czemu on dodał w pierwszej kolejności do kodu ten token? Bo odbijał się od tego, że w procesie anonimowego dostępu do GitHubowego API łapał go rate limit. I dewelopował jakiś tam projekt na potrzeby właśnie PyPI-a i on sam stwierdza potem w takim blogpoście na blogu PyPI-a, że z czystego lenistwa dodałem ten token tylko na potrzeby chwili, żeby nie łapał mnie ten rate limit, zbudowałem obraz, usunąłem token z kodu źródłowego, wypuszowałem to do repozytorium, ale obraz z tokenem był już w zdalnym rejestrze obrazów. No i tak jak sam się przyznaje, no była to po prostu było to po prostu jego czyste lenistwo. On doskonale wiedział, że tego typu sytuacja nie powinna się wydarzyć, no bo w zasadzie przed zakomitowaniem tak naprawdę tego tokenu już nie było, no ale był po prostu w obrazie. On też tłumaczy się, że my tam mieliśmy plik docker ignore, czyli tak naprawdę ten cały folder PyCache, on przeważnie w takich boilerplate'owych projektach Pythonowych on jest wykluczany, żeby nie był łapany czy to przez Gita, czy to właśnie przez Dockera. I on pokazuje, jak wyglądał jego Docker Ignore. Jego Docker Ignore wyglądał w taki sposób. Więc jak on tam w tym blogpoście stwierdza, no tym razem nasz Docker Ignore bardzo minimalny po prostu nie wyłapał tego problemu. Badacze z JFroga zgłosili to do PyPI i tutaj brawa dla PyPI, bo PyPI rozwiązał ten problem w 17 minut. 17 minut od chwili, kiedy zgłoszono, to token został unieważniony, przeprowadzono całą analizę, czy udało się to wykorzystać. No bo właśnie, zastanówmy się, co można by było, mając taki token do kilkudziesięciu repozytoriów związanych właśnie z fundacją Pythona osiągnąć. Tutaj badacze JFroga, wydaje mi się, że troszkę nad wyraz mówią, że można by było wprowadzić backdoora, a może się mylę, no bo nie chce mi się wierzyć, że mając ten token, a może tak to jest ustawione u nich po ich stronie, dałoby się bezpośrednio pisać na przykład do mastera, tak? Wszystkie ustawienia związane z branch protection raczej zabraniają tego typu praktyk, no ale biorąc może pod uwagę to, że mieli token o tak szerokim zakresie, też nie można wykluczyć, że taka sytuacja nie byłaby możliwa. To jest bardziej taka wodza fantazji puszczona przez researcherów z JFroga, no bo tam oni podają sytuacje, w których byłoby na przykład możliwe zaszycie pewnego backdoora w samym PyPI-u, który następnie do każdej paczki, która jest hostowana na PyPI-u, dołączałby po prostu złośliwy kod, więc pomyślcie sobie, ile projektów działa w oparciu o paczki związane z PyPI-em. Ja tutaj tylko rzucę to, że sam boom na LLM-y i generatywną sztuczną inteligencję spowodował po prostu to, że adopcja PyPI i Pythona wzrosła niesamowicie. Zresztą to jest i tak bardzo popularny ekosystem, język i technologia. Więc oni pokazują tutaj, że jedna to jest kwestia tego, że moglibyśmy się wstrzelić gdzieś w PyPI-u i zbudować jakiegoś backdoora, a druga kwestia, że moglibyśmy się wstrzelić po prostu w samą jakąś podstawową funkcję związaną z Pythona, na przykład w imporcie zaszyć złośliwy kod, który po prostu potem przy każdym wywołaniu w naszym projekcie ładowałby coś, czego nie chcemy. Więc tak, a administrator PyPI
stwierdził, że no, ten obraz oczywiście został bardzo szybko usunięty. On nie będzie już, przynajmniej w ramach tego projektu, nie będzie przytrzymywany w zdalnym rejestrze na Docker Hubie. No i jak mówi, no, ma niemałą nauczkę od researcherów. No tak, jakby pan Durbin dołączył do naszego szkolenia ABC DevSecOps, to tam by się nauczył, jak wykrywać takie sekrety jeszcze przed zakomitowaniem i przed pusznięciem. To dokładnie tak, Andrzej, bo tu problem jest wielowarstwowy. Po pierwsze, może chciałem powiedzieć czyste lenistwo, ale niech pierwszy kamień rzuci ten, który czegoś takiego nie zrobił. Dokładnie. To jest łatwo jest oceniać, jak się faktycznie nie wykonywało jakiejś pracy. Jak się ją zaczyna wykonywać, to potem się okazuje, dobra, no są edge case'y, nie? Są edge case'y. Tak, tylko inną kwestią jest to, że faktycznie skanujemy nasz kod, ale tych miejsc, w których te nasze sekrety mogą się rozprzestrzenić, jest dużo więcej. Jak widzimy, gdyby przed tym pushem do zdalnego rejestru przeskanować jeszcze raz ten cały obraz, to w tym bytecodzie pythonowym znaleźlibyśmy ten sekret. I bylibyśmy w stanie powiedzieć, OK, on nie jest w moim kodzie, w moim repozytorium, ale przez folder PyCache został gdzieś tam spakowany w tym bytecodzie pythonowym i jest w obrazie. I o tym między innymi mówimy w naszym szkoleniu ABCD. Dokładnie tak. No, nie bez powodu o tym wspominamy, nawet poświęcamy dość spory kawałek całego szkolenia, no bo problem sekretów był, jest i jeszcze z nami jakiś czas zostanie i jak widać dotyka nawet ludzi, którzy mają lata doświadczenia w tym, co robią, piastują wysokie funkcje w danym ekosystemie i to jest coś, co może dotknąć każdego, bo to po prostu jest edge case. Nikt tego nie robi po to, żeby faktycznie upublicznić sekret, tylko tam się zawsze nawarstwia kilka różnych rzeczy, no a w efekcie mamy co mamy. Dobra, Krzysiek, to co? Na dzisiaj kończymy. W zasadzie tylko dwa newsy, ale za to jakie? No, CrowdStrike to wiadomo, news miesiąca, półrocza albo i nawet roku. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się z CrowdStrike'iem sytuacja rozwinie, bo z tego, co można się dowiedzieć, albo przynajmniej co się słyszy, no to pewnie batalie sądowe zostaną wytoczone. Tak, no a zobaczymy, kto tam będzie końców wygrywał, ale tak, do sądu raczej to pójdzie, bo przeproszenie od pana CEO to jednak to za mało. Nie? Tutaj I'm sorry, I'm really sorry. I od razu ta scena z South Parka, nie? Tak, i nie wiem, czy słyszałeś, pan George, bo tak ma CEO CrowdStrike'a, tak, o ile się nie mylę? Tak, George Kurtz. Ja jeszcze powiem, że pamiętam, to była moja pierwsza książka hakerska, którą czytałem, Hakerzy, cała prawda. W 2001 roku pożyczyłem ją od brata mojej koleżanki. No i patrzcie, zostałem hakerem, natomiast on był tam współautorem. No to internauci wykopali, że pan George Kurtz był w 2010 CTO w McAfee i podobna sytuacja przydarzyła się w 2010. Tak, więc przypadek? Historia zatacza koło. Nie sądzę. Okej, no to kończymy. Życzymy wam miłych wakacji, bo jesteśmy już w połówce, więc albo jesteście przed, albo jesteście po, albo w trakcie. Miło, że z nami jesteście. Łapka w górę, dzwoneczek. Nawet dwie. Łapka w górę, dzwoneczek i reshare. I reshare, tak. Okej, dzięki Andrzej za dzisiaj, dziękujemy słuchaczom. Do kolejnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.